Dzień dobry. Chciałbym zaprezentować Państwu aplikację PCF Converter poprawiającą, usprawniającą wymianę danych pomiędzy Autodesk Plant 3D a Bentley Autopipe przy pomocy pliku o rozszerzeniu PCF. Do tej pory po narysowaniu przebiegu rurociągu i uzbrojeniu go w podpory, armaturę i inne osprzęty generowaliśmy sobie plik PCF i za pomocą aplikacji Bentley PCF Translator uruchamialiśmy to w programie Bentley Autopipe. Po zaimportowaniu pliku otrzymywaliśmy geometrię uzbrojoną w podpory, armaturę i aby móc wykonać analizy wytrzymałościowe, należało jeszcze modyfikować ID rurociągu, uzupełniając o grubości ścianki, naddatki korozyjne, grubość izolacji, gęstość medium wypełniającego rurociąg, czy same właściwości materiału. Dodatkowo trzeba w celu utrzymania porządku odpowiednio oznaczyć sobie te linie. Dzięki naszej aplikacji możemy ten proces znacznie przyspieszyć i usprawnić już na poziomie projektowania technologii. Należałoby zacząć od tego, żeby w samym plancie 3D stworzyć sobie komórki o odpowiednich nazwach parametrów, które nam są potrzebne i uzupełnić je ręcznie oraz podmapować je do części mechanicznych. Jak można zauważyć, mamy Maximal Design Pressure, Operating Pressure, czy temperatury oraz gęstości izolacji, czy gęstości medium. Wszystkie te informacje są podmapowane do części 3D mechanicznej i dzięki aplikacji PCF Converter te wszystkie właściwości, parametry możemy przenieść poprzez plik o rozszerzeniu PCF do Bentley Autopipe. Odbywa się to na tej zasadzie, że zaczynamy od podmapowania naszych komórek utworzonych w plancie do odpowiednich atrybutów zaczytywanych przez Bentley Autopipe. Tutaj mamy temperaturę, ciśnienie, nazwę materiału, grubość ścianki, grubość izolacji, gęstość izolacji, naddatek korozyjny. Musimy jeszcze pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby odpowiednio stworzyć bazy w plancie, gdzie mamy zapisane i materiał, i grubości ścianek. Po ustawieniu mapowania, ja mam tutaj swoje komórki potworzone, przechodzimy do aplikacji. Mając już otagowane linie, program widzi, które linie są narysowane, wybieramy i tworzymy plik wymiany danych o rozszerzeniu EXP. Najlepiej sobie je jest nazywać tagiem rurociągu. Pozwoli to uniknąć błędów z błędnie zaczytanymi parametrami dla innej linii. Po utworzeniu plików wymiany danych uruchamiamy samą aplikację. Musimy zaczytać zarówno ten plik wymiany danych, jak i plik PCF, który utworzyliśmy na samym początku. Dajemy załaduj i naszym oczom ukazują się wartości ciśnień, temperatury, materiał, grubość ścianki czy grubość izolacji znajdziemy tu w tej części.
czy gęstość tej izolacji, naddatek korozyjny, czy gęstość medium. Oczywiście możemy na każdym etapie zaingerować w te parametry. Tutaj możemy sobie zmienić jednostkę, na przykład na bary, i program nam to przeliczy w stosunku do megapascal, jeżeli sobie wybierzemy jednostki SI euro w autopipe. Tutaj mamy grubości ścianek dla poszczególnych średnic. W tym miejscu celowo nie podawałem grubości ścianki, żeby pokazać Państwu, że można w ten sposób zaingerować i dajemy uruchom. Po przekonwertowaniu uruchamiamy template PCF Translator, czytujemy przekonwertowany plik. I ustawiamy sobie system jednostek, temperaturę montażu. I proszę zwrócić uwagę, mamy wartości ciśnień, temperatur, może w ten sposób pokażemy. Show operating temperature, pressure, materiał, i jeszcze grubości ścianek pokażmy. Proszę bardzo. Do każdego elementu, czy to rurowego, czy kolanka, przypisane są osobne ID rurociągu. Jedyną rzeczą, jaka nam w tym momencie pozostaje przed przeprowadzeniem analizy, to jest usunięcie zbędnych utwierdzeń. Ja mam włączoną opcję, żeby wolne końce zakończą mi utwierdzeniem. Pozwala mi to dość dobrze panować nad modelem. I w tym momencie ustawiamy zakres analiz statycznych. Jak widać, model jest przeliczony. Nie wymagało to zbyt dużej ilości czasu, żeby przygotować taką linię. Jeszcze pokażmy sobie we właściwościach w tabeli, jak to wszystko wygląda. Proszę zobaczyć, tutaj mamy ten trójnik 200, w który żeśmy zaingerowali, jest 13 mm, tak? Kwestia tutaj można sobie dowolnie teraz podmienić grubość ścianki, załóżmy 3,6. Mamy gęstość medium, gęstość izolacji, grubość izolacji. Dodatkowo mamy jeszcze w ramach jednej linii rurociągowej segmenty opisane tagiem rurociągowym.